Tutaj mam mięso mielone gdzieś tak 300 gram. Mam tutaj utartą jedną cukinię, troszeczkę marchewki dodałam pół cebuli, też utarłam, 2 ząbki czosnku przecisnęłam przez praskę i teraz do tego dodam, zaraz Wam powiem, co jeszcze dodam. Ale zanim Wam powiem, co dodam, to wyciągnę moją fasolkę. Fasolka gotowała się około 15 minut. Mięciutka jest, o, i będziemy ją robić po polsku. We Włoszech się mówi po polsku fagiolini alla polacca, dlatego że po polsku fasolkę podsmażamy na patelni z masełkiem i z bułką tartą. Ja tą fasolkę wrzucam do zimnej wody, żeby ona mi się raz, dwa ostudziła i tą gorącą wodę zaraz odleję, bo w kuchni mam bardzo gorąco. Na zewnątrz do słonka mamy 45 stopni. Dzisiaj jest, który dzisiaj jest? Już Wam mówię. O, dzisiaj jest 5 lipiec 2025. Kto jest w Rzymie, to wie, że jest bardzo upalnie. Jak gotowałam tą fasolkę, to Wam mówię już. O, widzicie, jest liść laurowy. Trochę wodę posoliłam. Wrzuciłam 1 liść laurowy i to gotowałam. Ok, teraz ona mi się tu ostudzi. O, zobaczcie, liść laurowy. U nas liście laurowe są. Teraz ją ostudzę i zabieramy się za nasze klopsiki czy pulpeciki, jak chcecie. Ale ja odleję tą wodę z tego garnka, wleję zimną, żeby mi nie szła para na mieszkanie. I tak, do tego dodam 1 jajko. Jajko będę rozbijać nad talerzykiem, bo gdyby był jakiś zbóg, niedobre jajko, no to wiadomo, że byśmy nie mogli dać. Ja nie wiem, co tu tak pływa w tym jajku. Dziwne jakieś ciemne rzeczy, muszę to wyciągnąć. Słuchajcie, w jajku pływały takie czerwone, bo czasami jajko ma takie czerwone żyłki, no to ja to wyciągnęłam. Wlewam 1 jajko. Ok, dobra, i teraz, kochani, kontynuujemy przyprawianie tego mięsa na pulpeciki. Dodamy trochę bułki tartej. Ok, tak na oko dodaję. Ja wiem, z 3 łyżki dodam bułki tartej. Teraz też to posolę. Tak trochę tej soli wsypię gdzieś tak z pół łyżeczki. Ok, popieprzę. Ok, ja nie pieprzę dużo, dlatego że mój mąż nie lubi pieprzu, ja też, także wy sobie doprawcie według waszego smaku. Tutaj mam zamrożoną pietruszkę. Jak mrozimy pietruszkę i jak konserwujemy, to mam super filmik na kanale, podlinkuję Wam. Tak, wsypię tej pietruszki na oko. Ok, to jest akurat pietruszka bez niczego. Bez żadnych przypraw. A robiłam to z przyprawami. Ok. I teraz, kochani, teraz to wszystko należy dobrze zamieszać do połączenia się składników. Do tego dodam jeszcze ciut słodkiej papryki, po włosku paprika dolce, ale to ciut, po prostu ciut. Każdy doprawia jak mu pasuje. Ok, i kochani, jeszcze dosypię bułki tartej. Bułka tarta po włosku to pangrattato. Tu sobie nawet nakleiłam. O, dla Was, żebyście widzieli, pangrattato. Tak, bo grattare po włosku to jest ucierać, a pany to jest chleb. No i tu jest pangrattato. Dobra, zobaczymy, czy trzeba dosypać bułki, czy nie. Ale moim zdaniem już nie trzeba. Wiecie, to było bardziej takie wodniste z tego względu, że dodałam jedną dużą cukinię, a cukinia nie odciśnięta z nadmiaru wody dodaje takiej soczystości mięsu. I właśnie ja specjalnie tak zrobiłam, ale mówię, dosypię trochę bułki, będzie ok. I teraz będziemy formować nasze małe pulpeciki i ja powiem Wam, jak ja to robię. Tutaj sobie przygotowałam normalnie zimną wodę, sobie troszkę ręce omoczę i teraz bierzemy takie
o tak jak orzech, i będziemy sobie tak kreować takie oto małe pulpeciki, klopsiki, jak tam po polsku zwał, pulpetiny, pulpetiny, o dokładnie po włosku pulpetiny, i będę sobie układać to na talerzu. Będziemy się widzieć, jak już wszystko zrobię, żeby Was nie zanudzać. W międzyczasie należy postawić sobie garnek z wodą i wrzucić kostkę warzywną, albo na przykład swoją, albo na przykład taką warzywną kupną, która jest biologiczna. Ja już mam tak przygotowany garnek i już mi to się zagotowało, bo te klopsiki będę wrzucać na gorący wywar warzywny. I oto małe klopsiki. Tutaj jest garnek, o już się gotuje woda. To wrzucimy te klopsiki, ale też mi się gotuje woda na makaron, bo klopsiki moje będą z makaronem. No to co zrobimy? Najpierw wrzucimy klopsiki raz, dwa, a zaraz będziemy wrzucać makaron. Wrzucamy do mojego właśnie wywaru warzywnego. Wrzucamy na gotujący się wywar, żeby raz, dwa te nasze klopsiki się tak ścięły, mięso się zetnie. Ostatnie 3 wrzucam, dobra. I teraz, kochani, lekko to zamieszam łyżką. O. Dobrze, i niech mi to się zacznie gotować, to wtedy ja będę gotować na małym ogniu przez 15-20 minut, bo to są małe klopsiki, ale to wszystko należy przykryć. Teraz Wam powiem tak, woda się gotuje, ja tą wodę posolę. Solę wodę taką solą jodowaną, taka sól jest bardzo dobra, i tak powiem Wam, jakie są proporcje. Takie są, że na litr wody dajemy 10 gram soli i 100 gram makaronu. Ja tutaj mam penny rigate, czyli takie rurki, ok, takie to tak wyglądają, i 100 gram tego makaronu, ok. Ja tak na oko, bo tutaj mam 250 gram, więc nie wszystko wrzuciłam. I teraz jak gotujemy makaron, to już Wam mówię. Makaron zawsze gotujemy al dente, tak jak jest napisane na opakowaniu. Na moim opakowaniu, nie wiem czy widzicie, ale pisze 8 minut. I będę gotować 8 minut. Widzimy się, jak się makaron gotuje i moje pulpeciki. Ważna informacja dla osób, które gotują makaron, że do makaronu, czyli do wody, nie wlewamy oliwy ani oleju, bo często jest taki mit, że mówi się, że wlewamy, żeby nam się makaron nie skleił. Makaron się nie skleje, jeżeli zachowamy dobre proporcje. Jeszcze raz powtarzam, litr wody, 100 gram makaronu, 10 gram soli. I tak gotujemy makaron, a później go mieszamy z sosem, jaki mamy przygotowany. O to mi chodziło. I teraz we Włoszech makaron gotujemy odkryty. W Polsce ludzie przykrywają, później im wykypia ta piana, natomiast nie gotujemy u nas makaronu przykrytego. Tak wygląda. Ja tutaj mieszkam 36 lat i mówię dla osób, które nie wiedzą, bo po prostu dużo osób chce robić jak we Włoszech, a po prostu nie wie, skąd wziąć jakieś dobre informacje. A tu są bardzo dobre informacje, bo powtarzam, ja tu mieszkam 36 lat, z kuchnią jestem związana 36 lat i jeszcze dodam, że moje doświadczenie zdobyłam pracując w restauracjach w samym centrum Rzymu przez 12 lat. A teraz Wam pokażę, jak się zaczynają gotować moje klopsiki. Teraz one już się zaczęły gotować. Zmniejszę gaz i nastawię moją kurkę na 20 minut. Tu jest moja kochana kureczka. Kurka jest nastawiona na 20 minut, natomiast jeżeli chodzi o makaron, to ja nie nastawiam czasu, bo ja jak dotykam łyżką, to wiem, czy makaron jest ugotowany, czy nie. Po prostu z wiekiem, z latami doświadczenia tak się ma.
każda Włoszka, każdy kucharz w restauracji nie nastawia żadnego timera, żeby wiedzieć, czy makaron jest ugotowany. Dosłownie jak się dotyka łyżką, to się wyczuwa, czy on jest twardy, czy nie. Ewentualnie jeszcze można go wyciągnąć i spróbować, ale makaron zawsze musi być al dente, dlatego że bardzo dobrze się go trawi. Ok, to widzimy się, jak już będę miała ugotowany makaron i polpeciki. No i oczywiście pokażę Wam, jak robię fasolkę po polsku, czyli fagiolini alla polacca. Makaron już się ugotował. Ja wybieram łyżką cydzakową do tego półmiska. O, a wodę wyleję, bo jest mi dzisiaj niepotrzebna, ale czasami jak mieszamy makaron z jakimś sosem, a sos jest gęsty, to bierzemy trochę tej wody, bo tutaj jest właśnie gluten z tego właśnie makaronu, ale dzisiaj mi nie jest on potrzebny, nie jest mi potrzebna ta woda, więc ja wodę wyleję. I już makaron mamy gotowy, a tutaj moje pulpeciki się robią, gotują się. Zostało mi jeszcze kilka minut. Kureczka mówi, że jeszcze 9 minut, więc się widzimy za 9 minut. U Was będzie dosłownie 1 sekunda, u mnie 9 minut. Tutaj mam masło po włosku to il burro i tutaj mam zaznaczone 20 gram, 40 gram. Ja ukroję 40 gram tego masła, ok, o, i wrzucę na patelnię. Poczekam, aż się rozpuści i zaraz wrzucimy naszą fasolkę. Masło nam się rozpuściło, ja tutaj już mam ostudzoną fasolkę odsedzoną. Nie będę dawać całej tej fasolki na patelnię, tylko połowę, bo dla nas jest za dużo. Ok, o. I teraz ją podsmażę troszkę na masełku. Dosolę, troszkę jeszcze dodam soli. Ok. Kto chce, to może popieprzyć, ale ja nie pieprzę fasolki. Muszę Wam powiedzieć, że fasolka jest przepyszna. Ale pyszna. U nas fasolka była bardzo tania, kosztowała 3 euro za kilogram w sklepie. U nas w supermerkacie w Rzymie. Napisz mi w komentarzu, ile kosztuje fasolka w Polsce. A jeszcze chciałam Ci powiedzieć, że dzisiaj sobota na Mercato, czyli na takim ryneczku, kupiłam takie piękne czereśnie. Zobacz, jakie piękne. Kilogram czereśni u nas kosztowało 10 euro. Ja wzięłam garść czereśni, bo mam jeszcze brzoskwinie, jabłka, śliwki. No więc mam inne jeszcze owoce. A jeszcze tego arbuza. I słuchajcie, arbuz 1 euro za kilogram kosztował. Teraz ja to myję w wodzie z sodką. Zaraz to wypłukam, bo to się już namoczyło. Wypłukam i będę miała na deser po obiedzie. O, i tak wyglądają wypłukane piękne czereśnie. I czereśnie postawię z tą wodą na stole. Jak pracowałam w restauracji, to jak ktoś poprosił czereśnie były umyte, ale później serwowaliśmy w takim pojemniku, albo szklanym, albo w takim z wodą. Każdy sobie brał i jadł. O, one są takie świeżutkie, umyte. A teraz muszę zamieszać moją fasolkę, bo się przypali, a ja tu gadu. Co tam u Was słychać w dalekiej Polsce? Kto był we Włoszech w tych dniach? Niech mi napisze w komentarzu, będzie mi bardzo miło. No, kilka minut podsmażymy tą naszą fasolkę i ja teraz wsypię tak na oko bułki tartej. No zobaczycie ile, zaraz Wam pokażę. Przybliżę kamerkę momento. Ja tak myślę, że dodałam tutaj 3 łyżki tej bułki tartej i teraz to wszystko będę smażyć, aż się zarumieni bułka. Gdyby było za mało masła, to zawsze mogę dołożyć, ale myślę, że jest ok. Zobaczymy. No, fajnie. Nie, wabene. Nie trzeba nic innego. Niech to się mi tak lekko zarumieni, a my się zabieramy w międzyczasie, jak się rumieni nasza fasolka, zabieramy się za nasz makaron.
Więc tak, ja wyciągnę pulpety czy klopsiki i wrzucę do tego mojego makaronu. Zobaczycie, jak to będzie fajnie wyglądać. O. Okej. Może wszystko nie będę wrzucać, zostawię kilka na wieczór. To odstawię, ale nie, to muszę Was przedstawić moment. O, widać, dobrze widać. Ja teraz poleję to wszystko oliwą z oliwek. Używam tej oliwy, olio extravergine di oliva. W Polsce kupicie inny olej z oliwek. Najważniejsze, żeby był olej z oliwek z pierwszego tłoczenia, albo olej słonecznikowy, albo olej rzepakowy, ale tłoczony na zimno. I teraz ja to wszystko zamieszam, ok. I jeszcze posypię pietruszką i to będzie nasz cały obiad. Ale wiecie co, ja jeszcze posypię to parmigiano, dodam trochę sera, bo ja uwielbiam ser. Mój mąż nie lubi pietruszki, ale nic nie szkodzi, pietruszka jest zdrowa, więc trzeba posypać pietruszką. Trzeba też posypać serem takim utartym, ja taki ser kupiłam. Mix di formaggi grattugiati, to jest mieszanka różnych serów. Ok, dużo tego sera, ser jest zdrowy. Ok, dobra, resztę idzie do zamrażalnika. Pamiętajmy, jak otworzymy taki ser w takim opakowaniu, przechowujemy w zamrażalce, bo jeżeli jest w lodówce, to po 3 dniach będzie pleśń, a w zamrażalce on jest zamrożony i super, możemy go używać kilka miesięcy, jak mamy dużo zamrożonego sera. I teraz to wszystko zamieszam, o, zobaczcie, i to jest nasz ulubiony obiad. 2 w 1, makaron razem z mięsem. Można byłoby zrobić w sosie pomidorowym, ale ja dzisiaj nie chciałam w sosie pomidorowym robić, a to dlatego, że po prostu sosu nie mam. Nie kupiłam sosu. Fasolka już jest gotowa, wyłożę na talerz i widzimy się przy stole. I tak się prezentuje makaron na stole. Tutaj mamy fasolkę po polsku z bułką tartą, no i ciliegie, czyli czereśnie. I to jest ulubiony obiad mojego męża i mój. Już Wam mówię, jak smakuje. No i Wam mówię, ale jest gorące. Najpierw spróbujemy, jak smakują pulpeciki. Pycha. Ale delikatne, ale pyszne. Makaron. Też pysznie. Pycha. Jedyna rzecz, którą muszę zrobić, to po prostu muszę sobie to wszystko dosolić, bo jest mało słone. Każdy musi sobie dosolić. Bo ja nie solę dużo, bo mój mąż nie może z solą, ale Wy musicie tak doprawić, żeby wszystkim smakowało. Kiedyś słyszałam na jakimś tam filmie, że ktoś powiedział, że jedzenie powinno być dobrze doprawione, a ja nie doprawiam dobrze, bo ze względu na nasze zdrowie. Aleksandro, come ti piace? Buonissimo? Buonissimo. O, grazie. No i fasolka jak? Va bene? Molto buoni. Ti piace? Buonissimo. Sì. Sì, ok. Pozdrów wszystkich moich widzów. Saluti tutti. Ciao a tutti, buon pranzo. Buon pranzo. Mówimy smacznego. Jest godzina 13. Ja zaraz to zmontuję po obiedzie i rzucę Wam ten filmik. I widzimy się na jakimś innym filmie. Jest gorąco u nas. Oglądajcie lody, bo w Polsce też jest gorąco. Udostępniajcie mój kanał. Dziękuję Wam bardzo, że mnie oglądacie. Życzę wszystkiego najlepszego i widzimy się na następnym filmie. Pozdrów, ciao! Ciao a tutti. Ciao, ciao!